już było, więc pora na Not Today i mam szczerą nadzieję, że ta teoria do Spring Day Wam się podobała. Szczególnie, że próbowałam zanalizować ten teledysk pod jak najbardziej logicznym i zrozumiałym kątem, więc mam nadzieję, że to pomogło. I tak jak już mówiłam, zastanawiam się nad tworzeniem drugiego filmiku z teorią do Spring Day, tylko pod innym kątem, pod kątem innych filmów, innych książek, innych tekstów itd. Więc jeżeli nadal jesteście zainteresowani, dajcie znać w komentarzach, a teraz przejdziemy do Not Today. W porównaniu do Spring Day możemy stwierdzić, że Not Today nie ma żadnych teorii, nie opiera się na żadnej książce, na żadnym filmie, na żadnej mitologii, na niczym takim szczególnym. Jest to po prostu teledysk, w którym jest głównie choreografia z ładnym tłem. Aczkolwiek wszyscy dobrze wiemy, że żaden teledysk BTS nie jest po prostu zwykłym teledyskiem z ładnym tłem, bo to by było zbyt piękne, a życie ARMY byłoby zbyt proste. W Not Today warto zwrócić uwagę nie tylko teledysk, ale właśnie głównie na tekst piosenki, który opowiada o walce i nie o walce w sensie dosłownym, a takim bardziej metaforycznym, i tekst jest bardzo motywujący. Czyli nawet jeżeli jesteśmy słabi, jesteśmy takimi jakby przegrańcami, to się nie poddajemy. Nie dziś. Jeden z najbardziej motywujących momentów w tej piosence, czyli nie możemy się poddać, nawet jeżeli brakuje nam sił, nawet jeżeli znika nadzieja, musimy brnąć do celu i walczyć, nie poddawać się, osiągnąć nasze cele i marzenia. Tutaj mamy bezpośrednie nawiązanie do BTS, do tego sukcesu, który odnieśli, do tego szczytu list przebojów i do faktu, że wciąż pną się ku górze, a to wszystko dzięki temu, że są razem. Szczególnie partia Jimina jest znacząca. Najważniejsze jest razem, czyli wierzą w BTS, wierzą w siebie, we własną siłę i razem mogą osiągnąć wszystko. Muszą zapomnieć o własnych lękach, o wszystkim, co ich blokuje lub ogranicza. Nie poddadzą się, osiągną cel, czyli wygrają. Jak widać, tekst wyraźnie odnosi się do BTS, do ich sukcesu i ambicji, i pod takim kątem powinniśmy właśnie analizować ten teledysk, nie doszukując się żadnych ukrytych znaczeń, bo jak się okazuje, wszystko jest po prostu wyłożone jak na tacy. Na samym początku widzimy kilka scen będących zwiastunem tego, co nastąpi później, czyli od razu możemy zacząć wariować, bo BTS biegnie, Jungkook jest na przodzie, później widzimy odbicie jego samego w jego oku i pojawia się pytanie, czy to on ich zdradził, ale następnie widzimy wielki napis Not Today, czyli nie dzisiaj z takimi teoriami. Ha! Na samym początku widzimy Rap Monstera idącego podziemnym parkingiem. Jeżeli spojrzymy na ten podziemny parking, możemy uznać, że on symbolizuje sam początek. Szczególnie, że jest to Rap Monster, a on jako pierwszy dołączył do BTS. Staje pomiędzy ludźmi w czarnych strojach, którzy klęczą ze spuszczonymi głowami. Jeżeli chodzi o te czarne postacie, to tutaj znowu pojawia się bardzo dużo kontrowersji, bo większość uważa, że te czarne postacie symbolizują ARMY. I to nawet miałoby sens, jeżeli spojrzeć na to z tej strony, że oni faktycznie wyglądają jak taka armia walcząca dla BTS, więc być może jest to ARMY, ale nie jestem pewna, czy to jest odpowiedni tok myślenia, ale na razie tego się trzymajmy. Aczkolwiek gdybym analizowała ten teledysk pod troszeczkę innym kątem, to te czarne postacie według mnie po prostu symbolizowałyby jakieś zło. Pojawia się reszta BTS i mamy głównie choreografię i tak jak już wspominałam wcześniej, ten teledysk to jest głównie choreografia, dlatego warto zwracać uwagę na zmiany scenerii. Następnie widzimy Jungkooka na dachu i jest sam. Jeżeli weźmiemy pod uwagę następne sceny i fakt, że Jungkook jako jedyny nie został postrzelony, być może właśnie oznacza to, że jest on najsilniejszy. Lub możemy wziąć też pod uwagę poprzednie teledyski i fakt, że Jungkook jako jedyny, jako pierwszy właśnie ocknął się z tego jakby transu, wiedział, do czego doprowadzi zachowanie jego przyjaciół i być może właśnie dlatego w Not Today był w stanie przewidzieć, co się wydarzy i temu zapobiec. Do Jungkooka dołącza reszta kuloodpornych i te czarne postacie, aczkolwiek ta choreografia jest ustawiona w taki sposób, że BTS jest jakby z przodu, jakby prowadzi ten czarny tłum i przez to ta teoria, że ten czarny tłum to ARMY, jest coraz bardziej adekwatna i logiczna. Chociaż pojawia się także chwila zwątpienia co do tej teorii, szczególnie na tym podziemnym parkingu, kiedy ten czarny tłum, te czarne postacie ustawiają się w taką jakby broń i strzelają do BTS. I to z kolei nawiązuje do innej teorii, która panuje w internecie, że te czarne postacie symbolizują hejterów. BTS znowu biegnie, a te czarne postacie
bardziej za nimi, aczkolwiek zważając na tekst, zwracając na niego uwagę i to bardzo wyraźnie, szczególnie w tym miejscu, utwierdzam się w przekonaniu, że razem jest w tym teledysku i w tej piosence słowem kluczem. I w zależności od tłumaczenia możemy zwrócić uwagę na jedną konkretną rzecz. Otóż w tym fragmencie, który przytoczyłam wcześniej, było w tekście w tłumaczeniu wierzę w BTS, a na oficjalnym kanale Big Hit w teledysku to Not Today są napisy i tam nie jest już wierzę w BTS, tylko jest razem jest kuloodporny, czyli oni razem są kuloodporni, nic im nie zaszkodzi, nic im się nie stanie i po prostu razem dotrą na sam szczyt. To się tyczy także samego tytułu tego albumu, czyli You Never Walk Alone. Nigdy nie jesteśmy sami, zawsze jest ktoś, kto nas wspiera, ale o tym więcej mówiłam w teorii do Spring Day, więc jak zawsze po prostu odsyłam do poprzedniego filmiku. Długo się zastanawiałam nad tym, co tak naprawdę oznaczają te strzały i dlaczego tylko Jungkookowi udaje się przeżyć. I jak zawsze mamy kilka opcji do interpretacji. Pierwsza z nich to jest to, o czym chwilę temu wspominałam, czyli to, że Jungkook jako jedyny był w stanie racjonalnie myśleć i ocknął się z tego transu, czyli był jakby w stanie zapobiec najgorszemu. Druga natomiast analiza i interpretacja tyczy się słowa razem i jest dużo bardziej metaforyczna. Zacznę od odbicia w oku Jungkooka, gdzie już na samym początku wiele osób zauważyło, że to jest odbicie jego samego stojącego wśród poległych. Jest także bardzo sporna kwestia dotycząca broni w jego ręku, której ja po prostu nie mogłam się dopatrzeć, ale to jest moim zdaniem w tym momencie nieistotne i skupię się na samym tym odbiciu i odwołam się do tekstu piosenki, a mianowicie uznając, że można połączyć te dwie kwestie, możemy uznać, że to, co widzi Jungkook w swoim oku, jakby to odbicie, to jest to, czego się boi, ten jego lęk, wewnętrzny lęk. Czyli, jeżeli idziemy tym tropem, to po prostu boi się tego, że zostanie sam. BTS odejdzie, ARMY odejdzie i wtedy razem nie będzie miało już najmniejszego sensu, bo nie będzie istnieć. Ale to jest tylko jego wyobraźnia, jakby wewnętrzny, skrywany lęk, bo jak się okazuje, BTS wcale nie gnie, a wręcz przeciwnie, zostają jakby uratowani przez tę czarną armię, która staje przed nimi i to jest właśnie bezpośrednie nawiązanie do tego, że ARMY zawsze będzie bronić BTS i zawsze będzie po ich stronie, a BTS będzie także po stronie ARMY, co widzimy z kolei pod koniec tego teledysku i choreografii. To, że razem są kuloodporni, jest idealnie zwizualizowane w tym teledysku, bo jeżeli uznamy, że te kule, te pociski to porażki, to razem są kuloodporni, czyli żadna kula ich nie dosięgnie, bo nie istnieją wtedy właśnie porażki, bo mogą osiągnąć wszystko. Oni razem wraz z ARMY. A skoro już mowa o porażkach, to tańczenie na lodzie będzie miało właśnie ogromne, metaforyczne przesłanie i ogromne znaczenie, bo w tym przypadku lód będzie symbolizował przeciwności losu i każdy błędny, nieprzemyślany, nieostrożny ruch będzie sprawiał, że może podwinąć nam się noga i będziemy blisko właśnie tej porażki i klęski. Należy po prostu pamiętać, by biec do celu razem i po prostu nawzajem się wspierać. Oczywiście, gdybym się mocno uparła, znalazłabym dopasowanie tego teledysku i piosenki do Demiana, ewentualnie właśnie do tej teorii o śmierci Jina, ale po co? Wydaje mi się, że przesłanie Not Today jest bardzo, ale to bardzo oczywiste, szczególnie jeżeli uważnie przyjrzymy się teledyskowi i prześledzimy tekst tej piosenki wers po wersie. Pierwsza myśl, która mi wpadła do głowy, to to, że te naboje mogłyby symbolizować grzech, natomiast Jungkook byłby w tym wypadku Sinclairem ponownie, a ponownie dlatego, że w swoim krótkim filmie też nim był. Natomiast te czarne postacie w tym wypadku symbolizowałyby to zło, do którego nawiązywałby także teledysk do Fire, gdzie Suga ściskał dłoń właśnie takiej czarnej postaci i prawdę powiedziawszy, zanim właśnie wyszedł ten teledysk, to po samym trailerze wszyscy jakby łączyli te czarne postacie z Not Today, Stones, Fire. A jeżeli to byłaby prawda, to troszeczkę odbiegnę od tej teorii, którą tu już przytoczyłam i cofnę się do poprzednich teledysków, do poprzedniej teorii, czyli do teorii młodości, o której już niedługo w kolejnym filmiku Wam opowiem. W Fire widzieliśmy płot z napisem Youth, przez który przeskoczył Suga i właśnie to przeskoczenie przez ten płot jakby symbolizowało przekroczenie tej granicy, tej młodości, którą był ten płot i wkroczenie w dorosłość. I jeżeli spojrzymy na to z tej strony, to ta czarna postać jakby może symbolizować to zło, grzech i wszystkie problemy i wszystko, co tak naprawdę czyha na nas po wkroczeniu w dorosłość. I możemy od razu to połączyć z Not Today. Być może te postacie wcale nie są dobre, tylko wręcz przeciwnie, są złe, szczególnie, że w pewnym momencie, tak jak już wspominałam wcześniej, układają się jakby w broń i strzelają do BTS. A jeżeli chodzi o samych Bangtanów, to być może także oni wcale z nimi nie biegną, tylko wręcz przeciwnie, przed nimi uciekają i to jest właśnie to zło, przed którym uciekają. W ogóle cała ta piosenka jest bardzo jakby taka buntownicza i warto spojrzeć na to też z tej strony. Oni wcale nie chcą dorosnąć, są wciąż w Omelas i na to z kolei będzie wskazywało otoczenie, czyli te góry, tak samo jak otoczone były nimi Omelas, czyli oni po prostu nie chcą odejść i to jest taki jakby bunt, a ten lód, na którym tańczą, będzie miał podobną symbolikę do tego,
Co już mówiłam wcześniej, aczkolwiek tym razem potknięcie się na tym lodzie będzie oznaczało grzech, a to z kolei opuszczenie Omelas, które jest utopią, światem idealnym i wypełnionym szczęściem. A skoro już jesteśmy przy temacie scenerii, to warto na momencik cofnąć się do Spring Day i do tej sceny w pralni, gdzie także widzieliśmy góry, najpierw jako taka jakby tapeta, a potem jako wnętrze pralki. A co jeśli BTS tak naprawdę znajduje się w pralce? Wiem, że to brzmi troszkę absurdalnie, komicznie, ale jeżeli spojrzymy na to z tej strony, że to wejście w dorosłość jakby łączy się z narzucanymi poglądami i tymi ideałami i tak dalej, hierarchia społeczeństwa i życie zgodnie z czyimiś oczekiwaniami, to faktycznie czeka ich pranie, ale pranie mózgu właśnie ze względu na te poglądy. Ale bardziej mi chodziło o to, o czym już wspominałam w teorii do Spring Day, czyli o to, że zostawiamy jakby brudy przeszłości za sobą i mamy nowy, czysty start w przyszłość. Te czarne postacie mogą także symbolizować właśnie władzę, szczególnie, że wiemy, że BTS bardzo często się do tego odnosi, chociażby inspirując się Demianem, albo filmem Snowpiercer, albo Lost River. I widzieliśmy to także w filmiku BTS Begins, albo chociażby w Lie, gdzie był ten motyw monitoringu. Bo wielki brat patrzy. Nie bez przyczyny BTS wydało 2 teledyski pod rząd i wydaje się właśnie jakby Not Today było kontynuacją Spring Day. Być może ta wiosna wcale nie nadeszła, bo Not Today. Uciekają przed tą dorosłością i walczą, nie chcą się jej poddać, do czego także można nawiązać konkretny tekst piosenki. Przegraną w tym wypadku byłoby poddanie się tej dorosłości i jej akceptacja, a oni tego nie chcą, co z kolei nawiązuje do teorii Piotrusia Pana, o której także już niedługo Wam opowiem. Także słowo razem wydaje się tutaj bardzo ważne, bo bunt jednostki jakby ma bardzo małe znaczenie, a bunt grupy to już jest coś naprawdę poważnego, szczególnie jeżeli ta grupa się nawzajem wspiera. Istnieje jeszcze jedna scena w tym teledysku, która z początku, jakby to oglądając pierwszy raz, wydawała się absurdalna, a przynajmniej skojarzenie z tą sceną, ale jakby się zastanowić nad tym teraz, to naprawdę ma sens. Jest to moment, w którym czarne postacie podrzucają maski, ale to wygląda bardziej jak podrzucanie biretów na koniec szkoły, czyli znowu mamy nawiązanie jakby do dorastania. W Behind the Lines z BTS do Not Today Rap Monster zdradził, że ich dyrektor Hitman Bang wpadł na pomysł na tę piosenkę po obejrzeniu filmu Władca Pierścieni, który notabene jest moim ukochanym filmem, i właśnie w tym filmie Aragorn, czyli jeden z głównych bohaterów, jakby przed wielką bitwą przemawia do swoich wojsk. A day may come when the courage of men fails, when we forsake our friends and break all bonds of fellowship. But it is not this day. An hour of wolves and shattered shields when the age of men comes crashing down. But it is not this day. This day we fight! I ten sam cytat znajduje się w tekście do Not Today. Rap Monster zdradził także, że ta ucieczka przed tymi czarnymi postaciami to faktycznie jest metafora i tutaj chodzi o ucieczkę przed jakby uprzedzeniami i problemami ekonomicznymi. The day may come when we lose, but let's hold our hands together and let's fight together. Then maybe there'll be the light and we'll get over the shadow. Mam nadzieję, że ta teoria, raczej w sumie 2 teorie, to Not Today Wam się podobały. Jak widzicie, można spojrzeć na to z różnej perspektywy, pod różnym kątem i możemy także nawiązać do tego Demiana, aczkolwiek to by było naprawdę skomplikowane. Więc właśnie jakby skupiłam się na tych 2 teoriach, na tej teorii młodości i teorii tego, że oni są razem, przyjaźni itd. I mam nadzieję, że to było coś, co ułatwia Wam jakby odbiór tego teledysku i tej piosenki. Mam nadzieję, że wyłapaliście także moje plany na kolejne filmiki z teoriami BTS, więc jeżeli wiecie, co ja planuję, to napiszcie mi w komentarzach, bo jestem ciekawa, czy słuchaliście uważnie. Do zobaczenia w następnej części.